To jest coś, czego nikt nas nie uczy, no bo nie używamy tego na co dzień. Da się coś zrobić, czy się nie da? Do tego odcinka nas zainspirowała oczywiście sytuacja z życia. Konkret, który wy rozumiecie jako konkret, dla takiej osoby najczęściej będzie rzeczami nieistotnymi. Ważne jest to, że zwłoka przeważnie nie będzie ci na rękę. Idziesz do tego szefa, prezesa, no i odbijasz się od ściany. A dlaczego się odbijasz od ściany? Zawsze odnoś to do wartości, do strategii, które głoszą. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski I Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o komunikacji i to komunikacji takiej, której nikt absolutnie nigdy na stanowiskach deweloperskich, specjalistycznych nas nie nauczył, a która powoduje bardzo duże problemy i niezrozumienie w organizacji, kiedy próbujemy przyjść do na przykład biznesu, do managementu, do kogoś na samej górze organizacji, czyli do naszego top managementu, i rozmawiamy takim językiem, którego oni nawet nie chcą słuchać. To jest prawda, że to jest coś, czego nikt nas nie uczy, no bo nie używamy tego na co dzień. Przeważnie, jeżeli jesteśmy na tych stanowiskach individual contributors, czyli tych, którzy robią tę faktyczną pracę, to nie kontaktujemy się na przykład właśnie z prezesem, z wiceprezesem, z zarządem, z jakimiś osobami, które gdzieś tam są wysoko. Nikt nas tego nie uczy, no i musimy jakoś rozpoznać, jak to robić. I do tego odcinka nas zainspirowała oczywiście sytuacja z życia. Ostatnio pomagałem jednemu z naszych kolegów, który właśnie znalazł się w takiej sytuacji, że musiał komunikować się z różnymi osobami z zarządu. No i tu właśnie podzielimy się z wami takimi poradami czy przykładami, w jaki sposób się z kimś takim komunikować. Jakie mogą być w ogóle rodzaje sytuacji? Pierwsza sytuacja jest taka, że wy idziecie do kogoś wysoko postawionego, bo na przykład wasz szef was tam skierował, żeby do czegoś przekonać, do jakiejś rzeczy, która jest dla nas ważna. A druga rzecz, no to, że wy jesteście zapytani o coś. Jaki tam jest status projektu? Co się z czymś dzieje? Może zacznijmy od tej drugiej rzeczy, czyli dostajemy maila gdzieś tam w piątek po południu z pytaniem, jak tam idzie w jakimś konkretnym projekcie. Pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, no to, że jeżeli już jakiś taki prezes czy ktoś inny was pyta, co się dzieje, to przeważnie nie pytają po to, żeby pogadać, tylko oczekują jakichś konkretnych informacji i oczekują tych konkretnych informacji na czas, właśnie teraz, bo coś się wydarzyło, z jakiejś przyczyny potrzebują. Może się zdarzyć, że jeżeli pytają ciebie, a nie szefa, twojego szefa, który jest podwładnym tej osoby, no to dlatego, że potrzebują tej informacji szybko, w tym momencie, spieszą się i chcą mieć to prosto ze źródła, albo są zainteresowani tym, co robisz, zainteresowani tobą, twoją pracą. W obu przypadkach ważne jest to, że zwłoka przeważnie nie będzie ci na rękę. Nie warto tutaj czekać z taką odpowiedzią, warto od razu dostarczyć konkretną odpowiedź. Nie chodzi o to, żeby czekać, siedzieć po godzinach i w weekendy sprawdzać maila od szefa, bo to nie jest to, do czego zachęcamy, ale warto takiego maila nie odkładać na, nie wiem, na pojutrze, jak będziemy robili standardowe odpisywanie na maile wszystkim innym, tylko warto to potraktować priorytetowo, bo skoro ktoś tam wchodzi te kilkanaście szczebli korporacyjnej drabiny, to znaczy, że z jakiejś przyczyny prawdopodobnie jest to pilne, albo ważne, albo korzystne dla was. I teraz ważna rzecz. Konkret, który wy rozumiecie jako konkret, dla takiej osoby najczęściej będzie rzeczami nieistotnymi. Dlaczego? Bo jeżeli senior management, top management pyta was się, jak idzie, czy jaki jest status, czy jak wygląda sytuacja, to naprawdę tych ludzi nie interesuje, że w takim pliku, w tej linii właśnie zmieniasz to, potrzebujesz jeszcze przejść przez code review, testy i przez cały pipeline i to musi się zbudować i tutaj już masz prawie gotową regresję. Też są szczegóły implementacyjne, które interesują ciebie. To są rzeczy, które interesują twojego szefa. To są rzeczy, które interesują kolegów z zespołu, ludzi, którzy zarządzają tym projektem, gdzie to jest, ale absolutnie nie interesują ludzi, którzy są odpowiedzialni za daną firmę, czy to jest prezes, czy jest to management. To są rzeczy, które są operacyjne. Rzeczy operacyjne
z założenia nie mogą wręcz interesować ludzi na poziomie top managementu z tego względu, ponieważ by utonęli, nic nigdy by nie zrobili, niczego by się nie dowiedzieli, dlatego informacja bardzo konkretna to jest, czy prawdopodobnie wyrobisz się w danym terminie, czy się nie wyrobicie, czy są jakieś przeszkody, blokady na wysokim poziomie, czy tych blokad nie ma, czy jesteś w stanie robić to, co masz zrobić, czy ktoś coś ci przeszkadza z perspektywy organizacji. To są takie rzeczy, więc podchodząc do takiej komunikacji, to naprawdę nie skupiaj się na tym, co robisz na co dzień, nie skupiaj się na tym, co jest na tym właśnie poziomie operacyjnym, co musisz jeszcze zrobić, co jest w procesie, jakie tutaj są bugi, jakie są przeszkody, co działa, co nie działa, co już testowałeś, nie? I tak dalej. Tylko przedstaw tą informację w taki sposób, żeby ona była zrozumiała dla kogoś, kto w ogóle w te aspekty techniczne, on ich nie zna, nie interesują go, on chce mieć konkretną informację, czy da się coś zrobić, czy się nie da. Jeżeli się nie da, to co trzeba zrobić, żeby się dało. Jeżeli coś się przedłuża, to dlaczego się przedłuża i kiedy to będzie skończone. I te odpowiedzi będą proste, krótkie i wycelowane, ponieważ ci ludzie naprawdę nie mają czasu i są bardzo zajęci, więc pytając o coś, oczekują konkretnej odpowiedzi, konkretnej dla nich, a nie konkretnej z twojego punktu widzenia jako świeżo upieczonego lidera, który cały czas w głowie ma wizję, że ważne to jest to, żeby tutaj były testy, pipeline, proces, development i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia wysokiego managementu te rzeczy są praktycznie nieistotne. Chociażby to jest ta sytuacja, z którą się spotkaliśmy ostatnio, że członek zarządu spytał, jakie są postępy w jakimś określonym projekcie, co się dzieje. No już ta osoba, z którą rozmawiałem, dostarczyła tych informacji, ale co jest ważne, żeby w takiej sytuacji nie czynić założeń, co ja uważam, że ta osoba powinna wiedzieć, czy chce wiedzieć, no bo jednym z założeniem jest właśnie to, że ten ktoś jest zainteresowany wszystkimi szczegółami technicznymi, co jak Paweł już tutaj nam powiedział, nie jest prawdą, ale warto spytać wprost. I moim zdaniem to jest kluczowe. Kiedy ja pracuję właśnie z członkami zarządu, kiedy oni ode mnie czegoś oczekują, to pytam wprost od razu na samym początku. Jak szczegółowo chcesz być informowany na ten temat? Jak często? Jakie są sytuacje, o których chcesz wiedzieć? Czego oczekujesz w koniec tego projektu? I te osoby przeważnie wam mówią bardzo konkretnie, słuchaj, informuj mnie o takich a takich sytuacjach, tak a tak często, no i na przykład, nie wiem, raz na 2 tygodnie poproszę jeszcze takie podsumowanie, albo proszę mnie zaprosić na jakieś spotkanie i wtedy masz konkrety. Musisz się ich trzymać oczywiście, ale wtedy wiesz, nie czynisz założeń, tylko doprecyzowujesz, bo ta precyzja, dokładność, szybkość komunikacji są bardzo istotne. Te założenia to jest coś, co często zabija naszą komunikację, psuje naszą komunikację z senior managementem. Zobaczcie nasz odcinek 49, w którym rozprawiamy się z tematem przekleństwa założeń. I jeżeli chodzi o te właśnie cały czas doprecyzowanie, destylowanie tej precyzji, to jest też istotne, żeby dobrze dostosować ten komunikat do tego, co jest ważne dla tej osoby. A co jest ważne? Każdy senior manager, każdy lider, który jest naprawdę wart swojej pracy i robi ją dobrze, dla niego będzie ważne to, co zawsze mówi. To, co jest strategią firmy, to, co jest wartościami firmy, to, co jest naszą wizją. W związku z tym, jeżeli o czymś ich informujesz, czy proponujesz coś, starasz się przekonać do czegoś, starasz się ich nakierować na jakąś decyzję, zawsze odnoś to do wartości, do strategii, które głoszą. W jaki sposób na przykład wasza propozycja będzie wspierać tę strategię, będzie wspierać te wartości. Albo informując o jakichś przeszkodach, no to trzeba powiedzieć, w jaki sposób te przeszkody w projekcie, które chcemy, żeby były rozwiązane, w jaki sposób one przeczą naszym wartościom, albo w jaki sposób one torpedują naszą strategię. Jeżeli pójdziesz w innym kierunku, jeżeli będziesz gadać o innych rzeczach, moje doświadczenie jest takie, że jeżeli szedłem nie tam, gdzie trzeba, to często ten senior manager mówił, dobrze, ale jak to się ma do naszej strategii? Powiedz mi, czy to idziemy w dobrym kierunku, czy w złym i czy to jest istotne z tego punktu widzenia. I tak samo jest to bardzo istotne w tym drugim przypadku, kiedy to ty idziesz do senior managementu, do prezesa i chcesz mu sprzedać swój pomysł. To jest dużo bardziej kluczowe, bo jedną rzeczą jest to, jak odpowiadać na pytania, ale z drugą stroną jest to, jak przygotować w ogóle się do takiej rozmowy, kiedy wy macie jakiś pomysł, ty masz jakiś pomysł, twój zespół ma jakiś pomysł i teraz idziesz do tego szefa, prezesa czy VP, no i odbijasz się od ściany. A dlaczego się odbijasz od ściany? No właśnie dlatego, ponieważ komunikujesz się z poziomu operacyjnego, z poziomu taktycznego, zamiast pomyśleć o strategii, pomyśleć o wizji, pomyśleć o wartościach, pomyśleć jak ten pomysł, który masz, przybliży was do tego, gdzie idziecie, gdzie chcecie być. Ile problemów z głowy tego menadżera, dyrektora, prezesa
tym, co zrobicie, ile problemów zdejmie, ile zysku przyniesie. Czy wręcz przeciwnie, może masz super pomysł, to jest takie ćwiczenie dla was na dzisiaj, żeby sobie przemyśleć, jeżeli macie sytuację, że musicie porozmawiać z prezesem, z senior managementem na temat pomysłu, który chcecie wdrożyć w organizacji, czy on realnie zabierze problemy tym ludziom, czy przyniesie korzyść dla firmy, czy wspiera to waszą strategię, czy jest zgodne z wartościami waszej firmy, czy jest to tylko i wyłącznie coś, co przyniesie korzyść twojemu zespołowi, tobie, może twojemu działowi, zoptymalizuje jakiś proces mały, który z punktu widzenia strategii nie ma większego znaczenia lub nawet przyniesie więcej problemów organizacji, bo będzie trzeba zapłacić za jakieś licencje dodatkowe, za jakieś dodatkowe rzeczy, z których do tej pory nie korzystaliście, które możliwe, że będziecie zakopani w robocie przez najbliższe kilka miesięcy, nie dowożąc w tym momencie wartości dla klientów, nie rozwiązując problemów waszych użytkowników i tak dalej. Kiedy zaczniecie patrzeć przez ten pryzmat i zastanawiać się na to, czy ten konkret, który wy macie do sprzedania, jest tym, co interesuje właśnie ten management, wtedy macie szansę wygrać. Inaczej odbijecie się od ściany, a pretensje będziecie mogli mieć tylko do siebie. Podsumowując to wszystko, o czym mówimy, to też ważna jest sztuka już tak praktycznie, jak to wszystko, o czym mówimy, zakomunikować, bo zdarzają się takie sytuacje, że idziemy i gadamy, nie widać w tym ładu i składu, więc już abstrahując od tego, że warto w ogóle rozpoznać, czy ten nasz prezes, czy wiceprezes, to czy on bardziej lubi, jak mu się coś napisze i wyśle przed spotkaniem, czy właśnie lubi jakiś schemat zobaczyć, slajdy, czy na niego dobrze działa, jeżeli to usłyszy. Więc warto znać ten styl komunikacji, ale co moim zdaniem jest tutaj kluczowe, to coś, co my na przykład nazywamy executive summary, to może mieć różne nazwy, ale jeżeli na przykład przychodzimy z jakąś propozycją, z jakimś problemem, z jakimś zagadnieniem, zawsze dobrze mieć takie podsumowanie, które jest albo dokumentem, albo mailem, albo jakąś dłuższą wiadomością, ale jest tam napisane w skrócie, dosłownie 2-3 zdania, o co w ogóle chodzi. I to też jest, żeby musicie się zastanowić, o co wam chodzi i zapisać to w 3 zdaniach. To nie jest często proste, więc o co chodzi? Potem jakie będą benefity, jakie będą korzyści, oczywiście w tym kontekście, o którym mówiliśmy. Jakie są warianty, jakie warianty przemyśleliście? Wariant A, wariant B. Ewentualnie, jeżeli wam bardzo zależy, to można powiedzieć, to jest mój wariant a jeżeli nie zgodzisz się na to, oczywiście jakoś delikatnie trzeba to zakomunikować, ale wariant B przewidywany jest taki, że sprawy pójdą w jakimś kierunku, którego byśmy nie chcieli. Potem można zaprezentować, co konkretnie zrobimy, jakie będą następne kroki, kogo zaangażujemy, jakie będą tego koszty. Trzeba podsumować, jakich konkretnie akcji oczekujemy od tej osoby. Czyli potrzebujemy od ciebie takiego albo takiego budżetu, albo potrzebujemy, żebyś dał nam dodatkowy headcount, albo potrzebujemy, żebyś kogoś tam przekonał do czegoś, bo to jest poza naszą sferą oddziaływania. No i potem oczywiście jakieś podsumowanie, informacja o tym, jaki będzie timeline, kiedy to zaraportujemy i tak dalej. Takie dokumenty dobrze działają, bo one w bardzo skondensowany sposób, bardzo konkretnie pokazują, o co chodzi. Z tego się już robi nie jakaś taka rozmowa, że staramy się o czymś pogadać, tylko z tego się robi jakiś projekt, ma to jakąś formę, jakąś nazwę, swoje podsumowanie, no i ta osoba wie, czego będziecie oczekiwać, ile to będzie kosztować i co z tego wyniknie. I jeszcze 2 praktyczne wskazówki na koniec. Jeżeli nie potraficie kondensować swoich przemyśleń, użyjcie czata GPT. On robi to świetnie, gdzie napiszcie dokładnie wszystko, co byście chcieli powiedzieć. Niech to ma ze 3 strony A4, wrzućcie to w taki automat, przegenerujcie z 5 razy i prawdopodobnie coś sensownego to wypluje i będziecie mieli to do użytku lub do dalszej korekty. Na pewno pokażę wam kierunek, jak coś można skrócić, uprościć, żeby ten prezes biedny, który takich rzeczy dostaje setki i nie ma czasu, żeby dostał mięso, taki konkret. Tylko pamiętajcie, żeby sprawdzić to, co wam ChatGPT wypluje, bo czasem różne bzdurki są, więc to jest jak z pracą domową w szkole. Musicie zrozumieć, o co chodzi, musicie wiedzieć, znać to na wylot. ChatGPT tylko wam pozwoli to lepiej zrobić stylistycznie, no albo ładniejszy angielski, jeżeli pracujecie w międzynarodowej firmie. Dokładnie. I drugim ćwiczeniem będzie elevator speech, czyli takie 30-sekundowa gadka w windzie, żeby w sposób skondensowany, żebyście byli w stanie przekazać to, zakładając, że spotkacie tego prezesa jadąc na naste piętro i w tym czasie musicie to zrobić. Więc jeżeli jesteście w stanie
to przekazać w 30 sekund konkretnie, co to ma być, co ma się zadziać, czy zakomunikować to w taki sposób, żeby tego człowieka to zainteresowało, to jesteście wygrani. Więc ćwiczcie, praktykujcie, testujcie i mówcie o konkretach. A jeżeli chodzi o elevator pitch, to zobaczcie nasz odcinek numer 106, w którym właśnie o tym mówimy, w jaki sposób w 30 sekundach skondensować to, co jest ważne w Twojej pracy, w pracy Twojego zespołu. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było mięsiście i konkretnie. To jest część naszej apteczki lidera, ponieważ to są rzeczy, których właśnie mało kto uczy, mało kto o nich mówi, a są piekielnie ważne, kiedy w rolę lidera, menadżera wchodzicie. Więc jak chcecie być na bieżąco i więcej takich treści otrzymywać, to zapisujcie się do newslettera na stronie nerd.management/newsletter. I cóż, tyle na dzisiaj. Widzimy się za 2 tygodnie, wtorek 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!